Serdecznie zapraszam do odcinka 34 playlisty Polska Bryza pod tytułem Potop, część 12. W poprzednim 33 odcinku opowiedziałem o polityce zagranicznej Filipa II Habsburga. W tym odcinku opowiem o rodzinie Filipa II i jego metodzie rządzenia imperium. W czasie swojego panowania Filip II był aż 4-krotnie żonaty, głównie ze względów politycznych, i aż 2-krotnie jego żony były z nim blisko spokrewnione. Jego pierwsza żona, księżniczka Maria Manuela Avis, córka króla Portugalii Jana III Pobożnego i Katarzyny Habsburg, była jego kuzynką. Z małżeństwa z Marią urodził się Don Carlos, który został ogłoszony księciem Asturii. Niestety Carlos był upośledzony umysłowo. Został uwięziony przez Filipa i zmarł w odosobnieniu. Druga żona, Maria I Tudor, którą poślubił 25 lipca 1554 roku, była katolicką królową Anglii. Jego trzecia żona, Elżbieta de Valois, poślubiona 22 czerwca 1559 roku, była córką króla Francji Henryka II i Katarzyny Medycejskiej. I w końcu czwarta żona, Anna Austriacka, córka cesarza Maksymiliana II Habsburga i Marii, poślubiona 4 maja 1570 roku w Pradze, była jego siostrzenicą. I właśnie z tego małżeństwa czwarte dziecko, Filip III, został królem Hiszpanii i Portugalii. Z czwartego małżeństwa z siostrzenicą Anną tylko najmłodszy Filip zdołał dożyć wieku dorosłego. Filip był dzieckiem chorowitym i słabym. Jego ojciec Filip II przyznawał, że Bóg nie obdarzył go męskim potomkiem zdolnym do rządzenia potężnym państwem. Dlatego ostrzegał syna, aby nie wyznaczał faworytów oraz traktował doradców podejrzliwie. Kiedy Filip II zmarł 13 września 1598 roku, zostawił synowi w spadku największe terytorialnie państwo świata. Jednakże państwo to było zacofane gospodarczo, pogrążone w ekonomicznym kryzysie i skonfliktowane z niemal całą zachodnią Europą, a młody, niedoświadczony politycznie Filip III był zafascynowany wyłącznie teatrem, malarstwem i łowiectwem i szukał wsparcia wyłącznie wśród arystokratów. To właśnie królewscy faworyci i ministrowie sprawowali władzę za rządów Filipa III. Na domiar złego Filip II wyznaczył dla swojego syna, zgodnie z rodzinnym zwyczajem Habsburgów, żonę blisko spokrewnioną, 13-letnią Małgorzatę, córkę arcyksięcia austriackiego Karola i Marii Bawarskiej. Małgorzata urodziła aż 8 dzieci, z których zaledwie 3 dożyło tytułów monarszych. Anna Maria Maurycja została żoną Ludwika XIII, króla Francji. Maria Anna Małgorzata została żoną cesarza Ferdynanda III i Filip IV został królem Hiszpanii. Kiedy królowa Małgorzata zmarła na skutek gorączki połogowej w 1611 roku, Filip III nie ożenił się ponownie. Obawa o utratę władzy i przekazanie jej w obce ręce zawsze spędzała sen z oczu takich materialistów jak dynastia Habsburgów. Władza i bogactwo, czy bogactwo i władza były jedynymi celami, do których dążyli. Niestety małżeństwa prawie kazirodcze musiały wydać chore owoce w postaci słabych, wątłych i często upośledzonych umysłowo władców ówczesnego świata. Swoje fizyczne mankamenty nadrabiali brutalnością, przemocą i totalitarną władzą.
Jednakże Imperium Habsburskie rosło i coraz trudniej było utrzymywać nad nim pełną i skuteczną kontrolę. Tylko owa kontrola i małżeństwa w rodzinie zapewniały ciągłość władzy i nieograniczone bogactwo. Potrzebne było pewne i niezawodne narzędzie władzy do sprawowania absolutnych rządów nad obywatelami. Narzędzie łatwe do kierowania i podatne na zmiany w zależności od kaprysu władcy, bezwzględne wobec obywateli i umożliwiające ich poddaństwo oraz nieprzerwaną kontrolę. Narzędzie, które nigdy nie zbuntuje się przeciwko władcy i zapewni władzę absolutną i wieczną. Narzędzie samokontrolujące się i dokonujące wszelkich niezbędnych poprawek do swojej nieprzerwanej i nieograniczonej niczym działalności. Coś w rodzaju samo napędzającego się perpetuum mobile, czy stoliczka samo się nakrywającego. Oczywiście narzędzie, o którym opowiem, zostało wynalezione już wcześniej, ale to właśnie Filip II z rodu Habsburgów rozbudował je, udoskonalił i uczynił narzędziem wiecznym, służącym wyłącznie bogatym kosztem obywateli. Narzędzie z wersji Filipa II było udoskonalane przez wieki i w naszej współczesnej iluzji zmieniło się w potworne monstrum, chimerę, potwora zagrażającego wolności, równości i szczęściu obywateli, nie wspominając o tak zwanej demokracji. Najciekawsze jest to, że poszczególne trybiki owego monstrum wydają się być całkowicie pozbawione winy i nigdy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie podlegają karze. Pojęcia dobra czy zła nie mają w tej machinie żadnego znaczenia, jak również nie istnieje współczucie czy sprawiedliwość. Jedynym, na czym opiera się owa instytucja, to bezduszne przepisy, rozporządzenia, zarządzenia, regulacje, ustawy czy kodeksy, które są modyfikowane i wiecznie rozbudowywane w zależności od sytuacji i kaprysów czy interesów aktualnych włodarzy. Tym narzędziem, instytucją czy systemem jest oczywiście administracja, która ma władzę absolutną nad obywatelami. Rozbudowa administracji zawsze była głównym celem każdego systemu totalitarnego, a szczególnie komunistycznego. Im większy system, tym lepiej dla poszczególnych trybików, które są zawsze niewinne i nigdy nie podlegają karze. Ponadto wiernie służą systemowi i władcy, który ten organizm chroni, zapewnia mu pełen immunitet i karmi z wzajemnością. Jest to rodzaj idealnej i wiecznej symbiozy. Niestety, zniszczenie potwora i przywrócenie systemu do normalności, uproszczenie go zamiast komplikowania, poprzez likwidację całkowicie zbędnych stanowisk i usunięcie szkodliwych ustaw, regulacji czy rozporządzeń, jest niemożliwe bez zmiany władzy. Powróćmy do Filipa II i jego administracji. Filip rządził w sposób absolutny i w tym celu stworzył rozbudowany aparat biurokratyczny. Jego oficjalna siedziba królewska i jednocześnie administracyjne centrum Imperium Hiszpańskiego mieściło się w królewskim Alcázar w Madrycie i wytrwało aż do 24 grudnia 1734 roku, kiedy wybuchł pożar, niszczący cały kompleks. Obecnie na miejscu Alcazaru wznosi się Pałac Królewski w Madrycie. W siedzibie scentralizowanej administracji Filipa II do jego śmierci w 1598 roku istniało 14 centralnych rad,
które odpowiadały nowoczesnym departamentom ministerialnym. Rady podlegające bezpośrednio królowi przetrwały bez zmian do końca panowania Habsburgów w Hiszpanii, czyli do roku 1700. Każda rada posiadała swój zakres kompetencji. Na przykład Rada Stanu zajmowała się sprawami zagranicznymi, Kamara opieką społeczną w Kastylii, Rada Zakonów 3 zakonami z Kastylii, Rada Krucjaty zarządzaniem podatkiem duszpasterskim itd. W kompleksie administracyjnym Filipa II podejmowano decyzje dotyczące podatków i ceł w imperium. Wybierano ministrów, gubernatorów i wicekrólów różnych prowincji. Tutaj decydowano o losach potężnych bankierów i kupców, jak również o polityce ekonomicznej imperium, a co za tym idzie, całego świata. Hiszpania kontrolowała dopływ złota i srebra do Europy, a Chiny i Japonia korzystały z hiszpańskiego srebra. Prowadzono handel barwnikami, korzeniami i innymi towarami z Indii portugalskich i Nowego Świata. Tutaj zaciągano kredyty od bankierów i kupców genueńskich czy niemieckich. Wreszcie tutaj przybywali ludzie szukający wsparcia czy dotacji lub stanowisk w administracji bądź na dworze królewskim. W budynku Alcázar mieściła się również apteka królewska, założona przez Filipa II w 1594 roku, obsługująca na początku wyłącznie króla, jego rodzinę i osoby przynależące do tzw. domu królewskiego. Preparaty medyczne były produkowane na bazie ziół z przypałacowych ogrodów. W czasach współczesnych polityka wewnętrzna naszych włodarzy bardzo przypomina system biurokratyczny Filipa II. Jednakże geniusze z nad Wisły poczynili znaczne postępy w tworzeniu dodatkowych etatów ministerialnych prawie w każdej dziedzinie życia. Ilość ministrów już dawno przekroczyła 100 i rośnie nadal nieprzerwanie, a ilość wprowadzanych ustaw i rozporządzeń łatwiej oceniać wagowo niż ilością zapisanych tomów prawa, które ze swojej natury nigdy nie miało służyć obywatelom. Podobna sytuacja dzieje się w innych państwach europejskich, chociaż nasi genialni prawnicy, korzystający niewątpliwie z podpowiedzi prawników z Unii zwanej europejską, czy administracji kraju za wielką wodą, uczynili nasze małe imperium potęgą w dziedzinie rozbudowy i rozwoju największego wroga każdego kraju, czyli administracji. Powstaje pytanie, kiedy nadejdzie ten dzień, w którym potworek ten runie i kiedy w końcu naprawdę odzyskamy nasze wolne i suwerenne państwo. Dziękuję za wsparcie kanału przez Buy Coffee Tu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 34, w którym opowiedziałem o aparacie biurokratycznym Filipa II Habsburga. Serdecznie zapraszam do odcinka 35 pod tytułem Potop, część 13.